Tomek, nie zmienia się biegów, jak rower stoi. Co? Nie ruszę z tamtego. No co ty o takiej końskiej mocy? No. Ale można powiedzieć, że go kupiłem, bo dobra cena była. Witam Państwa bardzo serdecznie w naszym nowym programie pod tytułem Dobra cena. Ty mi nigdy siodełka nie ustawiasz, co? Nie, No, nie, bo nie wiem jak, a dobrze jest, sportowo. nie jest dobrze. 71 zawsze, Tomek. Jakbyś pamiętał, to ci... Ja nie pamiętam ile ja mam nawet ustawione. No dobrze, a moje możesz pamiętać A chyba. nie, no pewnie. Jakbyś pamiętał, to ci Bozia w dzieciach wynagrodzi. Co ty na to? Ja mogę to załatwić. No. No i fajnie. Można już, Tomek? Jesteś gotowy? Można, jestem gotowy. Dzień dobry wszystkim ze studia ekologicznego. Podoba się dla mnie z tej strony Kamil. Nie Kamil i... Rewolucja wśród graveli z firmy Trek, ponieważ chyba w tej chwili, bo teraz jesteśmy w przyszłości, tak? Tak, teraz jest już jutro. Tak? Jesteśmy w przyszłości, przy czym nie nagrywamy jutro, tylko za kilka tygodni. No ale dobra. Rewolucja chyba dość znaczna, bo wcześniejsze jakieś zmiany to można powiedzieć kosmetyczne, ponieważ z dniem dzisiejszym zobaczycie całkowicie nowego checkpointa oraz nowość całkowicie nowego gravela racingowego, a wiadomo, że jak racingowy To człowiek tylko ja mogę jechać. Dokładnie. I to się nazywa Checkmate, taki szachmat może, tak? po angielsku szachmat, tak. Tylko tutaj to jest duży, bo to jest Elka. Jest to znów zmieniona rozmiarówka i można powiedzieć, że ja go kupiłem, bo była dobra cena. To nic, że za duży czy za mały, ale Proszę tak nie robić, to są czyste wygłupy. Ale teraz, jaka jest, bo sobie można dużo powiedzieć o tych rowerach i my oczywiście je sobie szczegółowo omówimy, ale pierwsza, najważniejsza sprawa, co różni nowego checkpointa, checkmate'a od wcześniejszej generacji, to jest przede wszystkim rozmiarówka. Trek kontynuuje swoją nową strategię, czyli odchodzi od rozmiarów 52, 54, 6, 8 i tak dalej, na korzyść XS, S, M, L tak, i i tu jest XL. moim zdaniem na duży plus, że Trek zachował się, że nadal zostawia ten rozmiar M na L. I w góralu, w szosie, w gravelu, dlatego że niektórym jest ciężko się wstrzelić w Mkę i welkę tak naprawdę. No, czyli taki rozmiar pośredni. Tak. Drugą, a może nawet istotniejszą kwestią jest cena, ponieważ ceny w Treku pospadały bardzo mocno względem lat wcześniejszych, covidowych i tak dalej, bo pamiętamy przecież, jak najwyższy model checkpointa gravelowego na Redzie kosztował ile on easy? Pod 70 były piki. W tej chwili najwyższy model gravela od Treka, czyli Checkmate, wiadomo, racingowy, raz, że ma nową konstrukcję, nową kierownicę, ale to zaraz sobie... Ty możesz tak nie jechać? A jak mam Pozdrawiam bardzo pana Adama Ucieczkę z Białegostoku, który jeździ na zbiórkach. No jedzie, no i puszcza. Jedzie, puszcza. No toż to z tym tyrkaniem to idzie coś sobie dostać w A głowie. co, puszcza korby? No co chwilę, no. Oj tam. Dobry, biorą dzisiaj? Panie, tu tylko ryby nie biorą w tym kraju. Znów to powiedziałem. No Mi i to- kontynuując mój wywód na temat cen, Checkmate występuje w dwóch opcjach, SLR9 i SLR7. Ty masz chyba 7. Tak, to jest ten tańszy za 39. Za 39, omówimy go sobie za chwilę. No i jest droższy na Redzie, tym nowym 13-rzędowym, którego prezentowaliśmy przy okazji Ruta Loco by Tomasz Marczyński. No właśnie, ja chciałem do tego nawiązać roweru. Ale i on kosztuje 48. To sporo, ale patrząc na to, co było kiedyś, nie wygląda to źle. No i checkpointy. Najtańszy checkpoint karbonowy SL5 kosztuje 17 z kawałkiem, czyli tyle, ile kosztował, ale uwaga, jest na Sremie AXS-ie. Więc tutaj przeskok jest znaczny.
Model, na którym ja dzisiaj jadę, to jest SL6. On kosztował 24, Tak, a teraz kosztuje 2500. ale ja tu chciałem nawiązać, bo do graveli wyścigowych, czyli tym co ja jadę, tak, Checkmate, do ten Tomka Martyńskiego Czyli Loka. dla twoich pobratańców racingowych. No tak, ale No. tutaj, bo już miałem takie pytania od klientów Tak? a propos tego ronda. Tak? Na jaką cholerę robić rower wyścigowy, No. który główkę ramy ma jak czołg albo jak Volvo stare. I tak mi się przypomniało, jak są klocki Lego, samochód Volvo, to są dwa klocki po prostu. Jeden dłuższy, drugi krótszy i tego... Ale to ja tak jeszcze tylko pokontynuuję wątek. Tego ruta będzie w Polsce kilkadziesiąt, bo oni na cały świat produkują 50. No ale cały świat to nie tylko Polska, to taka ciekawostka. My je będziemy mieli zamówione, ale jaka jest ciekawostka, Tomek, to tak No. przy okazji, by the way. Wiesz, na ile on został wyceniony? No właśnie na ile? No to strzelaj. 45. 38. Czyli odpowiednik tego. Ta, I tak jak stał w tej konfiguracji. ta. I chcesz mi powiedzieć, że... Ale to nie mówmy, bo to nie Dobra. odcinek o tym. Nie o to, nie o to, nie o to. Nie o to. Tak? I kontynuując wątek, tamte rondo ważyliśmy i on ważył koło dychy, a Checkmate to takie porównanie, no bo dychę drożej, tak? No. A Checkmate w rozmiarze M na L katalogowo 7550. Przybijmy nawet czy 7700 niech waży, to No. i tak jest. Ale to jakby nie odcinek o tym. Ale... I teraz, no coś pan pragnie? Nie, no mów, bo... No mów. A co jest, Tomek? Opowiedz mi. Widzę, że coś cię Nie. kuje w serduszku. Kłuje mnie to, że gravele idą w stronę wyścigów, tak? No to nie wszystkie. No nie wszystkie, ale... Kurczę, zgubiłem się. Znaczy kuje cię, że ktoś chce się ścigać na gravelu? Nie. Bo Ale nie do właśnie tego ja został uważam, gravel że- stworzony tak naprawdę. Ja uważam, że Trek bardzo fajnie zrobił, bo rozdzielił jabłko od gruszek. Jak ktoś chce się ścigać, ma do tego checkmate'a. Dlaczego, to zaraz o tym opowiemy. A jak ktoś chce jeździć turystycznie, to kupuje checkpointa i to jest super. Z jednej strony tak. I każdy sobie może wybrać. No, to inaczej, lepiej jest mieć wybór niż go nie mieć. To tak jak ty na przykład, byłaby jedna dziewczyna w Białymstoku i albo z nią chodzisz, albo nie chodzisz. No tak. No, fajnie byłoby? Nie wiem, bo nie miałbym innego wyjścia. nie? Dobra, Tomek, dawaj o różnicach. Checkpoint 2025, czyli to jest chyba generacja. Ja już nie wiem, w tych Trzecia? generacjach ja się gubię. Checkpoint generacji trzeciej, czym się różni od checkpointa generacji drugiej? Tej poprzedniej, tak? Tak. Na pewno tak. Skrócili rower i dali wyższą główkę. Czyli w skrócie zmieniła się geometria. Tak. Poprzez skrócenie i główkę wyższą, przez co checkpoint sam z siebie stał się bardziej rowerem turystycznym, wyprawowym, takim bardziej przystępnym do podróżowania. all-rounderem można powiedzieć, tak? Tak, to jest pierwsze Nie wiem, primo. czy nie zmienili tego izospeeda całego, bo coś mi się kojarzy, tam było inaczej, wtedy ta klapka była, takie ten... Po drugie primo, jest większy otwór i została ulepszona ta klapka. Wiem, zaglądałem, pokrowiec jest całkiem inny. Tak, jest nowy pokrowiec, jest większa klapka i więcej miejsca tam wejdzie. Na bidony też jest więcej miejsca, duże. Dokładnie. Miejsca jakby pod sakwy jest dalej tyle samo, jeżeli chodzi o ten trójkąt przedni, trójkąt tylni tak samo, ale z przodu dołożyli również możliwość zamontowania bagażnika, do przodu. czego nie było we wcześniejszej generacji. Z rzeczy istotnych została dana nowa kierownica, która ma chyba w dolnym chwycie jest troszeczkę szersza o te 6 stopni i jeszcze to, co jest istotne, to, że został zwiększony prześwit opony Tak, i wiem, wchodzi do 50. do 50, ale to jest takie 50, że spokojnie włożysz każde 50 i nawet jeszcze będzie trochę miejsca, gdzie tutaj nawet widać, bo fabrycznie on siedzi na oponach jakich? Wiesz co, on siedzi na 42. Na 42 i widać, jak jeszcze jest dużo miejsca. Ale teraz zwróć uwagę na tą oponę 42. Jeszcze są 3 rzeczy. Izospeed pozostał taki sam. No, karbon został ten sam. Tak, karbon został ten sam, on ma 500. Do nowego checkpointa można wstawić sztyce z mykmykiem oraz amortyzator, jakby ktoś pragnął. Do starego się nie dało, to jest sprawdzone informacje. I dodatkowo do checkpointa zostały stworzone dedykowane sakwy,
które nawet da się tam jakoś dobrać je. Tam do rozmiaru ramy śruby, tam są otwory od spodu i... Tak, ale to jest istotne, ponieważ też, żeby to ładnie wyglądało, a nie, że ty masz ramę wąską, a kupujesz sakwojaż szeroki, Że wystaje. czy odwrotnie. Do odpowiedniego rozmiaru ramy dobierasz swój sakwojaż, tam jest kilka warstw jeszcze kolorystycznych możliwości. No i oczywiście również Trek poszedł w taki sposób, że ich torby nie będą tylko dedykowane do Treka pod te otwory, ale sobie również je można zamontować do innego roweru, ponieważ oni są dumni, że te ich torby to są wspaniałe. Ale nie wiem, czy zauważyłeś, bo to jest, powiedzmy, nowoczesny gravel, tak? I on już stoi seryjnie na oponach nie 38, nie 40, a 42. Nie bardzo dobrze. Ta opona jest gładka po środku, po bokach ma delikatne klocki, żeby jednak trzymały w zakrętach. I teraz dla tych wszystkich ancymonów, którzy nie jeździli gravelem i mówią, że MTB jest najlepsze, bo to jest ta chwila, tak, od razu, może wyprzedźmy komentarze. Tak, jeszcze chwila, zostanie wstawiona prosta kierownica, amortyzator, opona z Widziałem już bieżnikiem takie, i ale będzie to rower MTB. No Dwie nie do rzeczy, końca. które mi się tu nie podobają. To od razu powiem. Nie podoba Powiedz. mi się tak. Z przodu nie ma logówki Treka, jest tylko malutki napis. A ty lubisz, co? I jak ja jadę, a przede mną jedzie samochód i gość nie widzi w lusterku wstecznym, że jadę na Treku, nie? No, Bo on tego napisu nie będzie widział. no. 2. Nie podoba mi się napis, że nie ma dużego napisu Trek na ramię. Nie podoba Ale mi... to może tylko w tym malowaniu, ponieważ każdy... Ale ty wiesz, ile jest malowań? Ale to wszędzie Teraz będzie. checkmate'y są chyba Czterech. w 4 malowaniach, ten drugi model też w 4 malowaniach i te chyba są w 2 ale malowaniach. zobacz teraz, No. nie podoba mi się jedna rzecz. A może oni idą w minimalizm, już jakby nie chcą Nie wiem, wielkich w co oni napisów. idą. Ale zobacz, już może przerabiali wielkie napisy, teraz robią małe napisy. No może i tak. Nie podoba mi się też mostek z tymi kablami. No ni cholery, no. No to wtedy checkmate'a kupujesz Ale i... to nie chcę checkmate'a, chcę to, żeby tu zrobili tak o tutaj kabelki, żeby tak ładnie chyc w mostku dziurki zrobić, żeby one tak ładnie się chowały, no. Panie Burkę, no można pokombinować I coś. teraz, Tomek, to nie tak, ponieważ checkpoint występuje w 3 wersjach, jest SL5 i SL6 i tam są te stery chyba RCS, ale prawdopodobnie w SL7, ja tylko domniemam, bo czytałem, że tam są inne stery, inny mostek, inna kierownica. Czyli tam mogą być chowane I już. możliwe, że tam może być chowane, więc jakby produkt dla Ciebie jest. Przy czym z racji na to, że Ty jesteś zawodnikiem, opowiedz Tomasz o swoim checkmate'cie. A jeszcze czekaj, do tego wspomnę, Ale proszę, bo proszę. tu jest armor na dole, to dobra rzecz, żeby kamyczki w ramę tam nie pukały. Tak, czyli guma. Dobra, przejdźmy Tomek teraz o zabawkach dla troszeczkę większych, szybszych chłopców, czyli dla takich chłopców jak Ty. Czym się różni checkmate od nowego checkpointa? Wiesz co, tak naprawdę to on ma tylko nazwę wspólną Trek. Dokładnie. Są to Siodełka mogą być wspólne, sztyca nawet widzę nie jest wspólna. generalnie. Opowiadaj Tomek, bo aż ja jestem przyładowany informacjami, wszystko wiem. Wiesz co, on dostał ramę SLR 800, czyli jest prawie na najwyższym modelu karbonu, tak? Bo 900 siedzi 900 tylko w Madonce. najnowszej Madonce, tutaj Tak. mamy 800. Wiesz co, on dostał nowy kształt rur, Virtual... To jest full system foil. Właśnie, to jest full system foil, który kształt rur idzie tak naprawdę od Madonki już. Tak, jest to tak samo jak w Madonce, kształt ramy aerodynamicznej. Czyli to jest aerogravel, tak? Aerogravel, gravel racingowy i gravel z geometrią również racingową. Jakbyśmy pewnie przyłożyli sobie geometrię checkmate'a do Madonki, to Trzeba było tak moglibyśmy nanieść uzyskać... komputerowo. Wiesz co, tutaj kierownica też jest od Madonki, co jest ciekawe. Tak, tu mamy bardzo ładnie, ponieważ Tomek, ja jak mam być szczery, nie kojarzę na tą chwilę gravela ze zintegrowanym kokpitem produkowanym seryjnie. Są, na pewno są takie. No ale ty kojarzysz? Nie, ale ja nie mogę całego internetu kojarzyć. Ty nie możesz? Nie. Możesz. Teraz tak, sztycę mamy karbonową i teraz ciekawostka. Ona jest w literę D. Co ty mówisz? Tam masz okrągłą, tu masz tak, a tu masz ściętą. Teraz patrz, gdzie się śrubeczką tiku robi, żeby ją A jaka klapka rewizoryczna? tak, do regulacji. Siodło jest na prętach karbonowych. Ale jeżeli chodzi o samą ramę, trzeba dodać, że tutaj system ISOSpeed i cała geometria i budowa ramy jest zrobiona dokładnie tak, jak w rowerze Dumani. Dumany. Tak, To jest jeden kawałek tutaj, tu nie ma tak jakiegoś, że inaczej było. tak, generalnie tamten rower Gdzieś został tam. stworzony zupełnie niż ten. Jeżeli chodzi o same aspekty techniczne, bo nie będziemy omawiać tutaj specyfikacji każdego roweru, na to jeszcze przyjdzie czas, ale w checkmate'cie
Maksymalny prześwit opony to 45. tak, czyli 5 mm węższy niżeli tutaj, ale to jest takie 45, że tam również Podejrzewam, jeszcze- że może i 50 wejść z jakiejś jest innej jeszcze firmy. spokojnie. I też to, co mi nie daje spokoju, jak patrzę na ten rower, w checkpoincie tutaj jest poprzeczka taka tradycyjna jak wszędzie. Tak, A zobacz, że u tutaj Ciebie nie w ma. checkmate tego nie ma. Nie ma i nie ma też gumy od spodu, nie ma armora. No. Może to ten... Co? Przecież ma checkmate. Co ma checkmate? Gumę od spodu. Gdzie? To chodź, pokażesz. Proszę zademonstrować gumę od spodu. Felcik jak wodzianka, weź dupu tak. To naklejka tylko. Ty, odpadła może w samochodzie, jak jechaliśmy. No. A Felcik tak nagrał, że zmontuje i będzie guma. Sztuczną inteligencję, tak? Nie, nie ma gumy i podejrzewam, jest to przez to, żeby może nie był aż tak ciężki. No na pewno. Na pewno, na pewno. Tak, widzę uchwyty do jakichś tutaj błotniczków chyba, bo nie do bagażnika. Nie wiem, czy powiem, czy rynek jest aż tak gotowy na gravele aero. Ale to nie chodzi o to, że to gravel aero. Są ludzie, którzy na przykład jeżdżą na co dzień szybko na szosie, na MTB i oni No. chcą jeździć szybko na gravelu. I jeżeli człowiek, który chce jeździć szybko na gravelu, to on raczej nie pójdzie w checkpointa, tylko pójdzie sobie w checkmate'a, bo chce jeździć szybko na gravelu. To, że rower jest przystosowany pod wyścigi, teraz posłuchaj, nie znaczy, że trzeba nim się ścigać. Tak, a to nie znaczy, że jak ja kupię checkpointa, nie mogę na wyścigi nim jechać. Dokładnie. O Jezu, Tomek. Ja aż sobie, bo to są ciężkie nazwy. Czym się różni Checkmate SLR od Checkpointa SLR? Checkmate SLR ma geometrię Gravel Race, która ustawia rowerzystów w bardziej agresywnej pozycji do szybkiego ścigania. Z kolei Checkpoint SLR ma geometrię Progressive Offroad, która jest dłuższa i bardziej wyprostowana, co zapewnia stabilność. Więc co, myślę, że za dużo jest tego wszystkiego. Ale słuchaj dalej. Ja tu przepraszam, że przeczytam, ale to jest... Za dużo jest jest gruby tych gips. informacji. Checkmate SLR nie ma wewnętrznego schowka w ramie. Checkpoint miał. No tak, Szybkie aerodynamiczne kształty, to już mówiliśmy, full system foil. tak. Checkmate jest na SLR-ze włóknie 800, 800, to mówiliśmy. a Checkpoint SLR był na 700. Tak. No jest lżejszy i szybszy, to wiadomo. I jest wyposażony w jednoczęściową, aerodynamiczną i ergonomiczną kierownicę z mostkiem. A SLR, ja miałem Checkpoint SLR-a. No nie, Tam miał były zwykły dwa. taki. Tak? I system haków jest z tyłu UDH i dodatkowo stery są te RCS, czyli Racing coś tam, coś tam. No i wybiłeś mnie teraz z tego. Coś miałem powiedzieć. Ja Ci powiem dalej, wiem. Ja Ci poprzypominam, no. Wiem, że jeżeli Trek pokazuje już te rowery, tak, bo już mamy któryś Jesteśmy tam w dzień, połowie sierpnia. połowa sierpnia, czy druga połowa sierpnia i pokazuje dwa te checkmate'y, no to powiem Ci, dam se rękę uciąć, że za rok będą tańsze checkmate'y. Tak jak Madonki kiedyś wesły SLR-y, potem wesły SL, tak? Przed checkpoint SLR A, mówisz, że będzie checkpoint SL. będzie checkpoint SL. A ja bym nie dał sobie ręki uciąć, Czemu? bo wtedy odcinają od siebie rowerzystów, turystów. No nie, bo ten rower będzie do turystyki, Aha, ten że będzie będzie do SL ścigania. wyścigowy. No dobra, Tak. może być. To, co jeszcze zasługuje na uwagę, to fakt, że w checkmate'cie, tak samo jak w Madon, są dedykowane bidony i koszyki, które też są dopasowane do odpowiedniego rozmiaru ramy. Żeby było aero. Czyli chcesz powiedzieć, że jak ja wystartuję na checkmate'cie z normalnym koszykiem i bidonem i przegram, Tak, to może być wina bidonów. tak. I tym skończmy. O, I to jest ciekawostka. W checkmate'cie nie wstawisz napędu mechanicznego. A tu Cię mogę zadziwić. No, To po co jest ta dziura? no nie wstawisz. To do Shimano bezprzewodowe. Do DI2. O! No. Czyli Tomek, zmieniało się dość dużo. A jak Ty widzisz te zmiany w treku? Generalnie wprowadzenie checkpointa wygodnickiego i checkmate'a racingowego. Myślę, że znów będzie za duże kałabania. Dla ludzi to się już będzie... Jeden gravel jest do szmądzenia się tak o, a drugi gravel do wyścigowania. Czyli mądre, no to jak samochód. Wygodnicki i racingowy. Proste. Aczkolwiek może nie wszystkim, ja to bardzo szanuję. Nie, no to o taką się rozjeżdża, każda dyscyplina rowerowa się pozwoli rozjeżdża. Down Ale- country, cross country, kinder country,
Okej, a jak w szosie jest Domani i jest Madon, to nie ma problemu. No właśnie do tego też kiedyś nawiążę. No. Bo- Może ty kiedyś takie... Widzowie, dajcie znać, czy byście chcieli, żeby tak Tomek poopowiadał o swoich bolączkach branży. Bo ja obstawiam, że te Domany, Ale wiesz, co to Defy, Rube, że to w końcu wypadnie z oferty. Tomek, a może my byśmy właśnie tak zadeklarowali, czy ty byłbyś w stanie w roku 2024 nagrać odcinek o bolączkach w branży i twoich takich przemyśleniach z całego roku? No ja bym to nagrał z chęcią. To co, nagrasz z Felisławem? Możemy nagrać, nie fej. Ty też pewnie dołożysz 5 groszy. No. No dobra, no to dajcie YouTube widzowie znać w komentarzach, czy wy byście chcieli takie przemyślenia z branży i dajcie koniecznie znać, co myślicie o nowym checkpoincie, o nowym checkmate'cie, a my musimy jeszcze dokręcić, bo ile mamy w nogach? Już 2 dychy mamy, jeszcze podsówki pokaż. I teraz jeszcze jedna rzecz dla wszystkich ludzi, którzy jeżdżą na... Będą checkmate'ach, checkpointach, maddonkach, prokalibrach, domainach. Wszystkie, powiem brzydko, te izospeedy trzeba serwisować. No tak, no. To nie jest tak, że to wsiada, jedziemy, 1 000 000 kilometrów walimy i panie trzeszczy coś. Tak, No, ale serwis jest trzeba. bardzo prosty. Wyciągasz, wycierasz, smarujesz, Ale wkładasz. trzeba. Zdecydowanie trzeba. Jeżeli to jest istotne, bardzo dobrze, że o tym mówisz. Jeżeli zaniedbamy izospeeda i tam do środka dostanie się syfu, no to będzie trzeszczyć, musi trzeszczyć. Wody jak się dostanie. Woda to jest takie coś, że ona wleci, nie wyleci już. Taka magia trochę. Podstówki dawaj. Dobra. Lecimy po 3 sztuki z mailami analogowymi. Bardzo dziękujemy, bo przychodzą one naprawdę z najznamienitszych zakątków świadka. Świadka. Pół świadka może. Serdeczne pozdrowienia dla całej ekipy Sprint Rowery. Pojechałem specjalnie do Malabi, żeby wysłać kartkę z fabryki, ale kartek tam nie robią, tylko rowery. Zresztą w pobliskim Eibarze też robią nie kartki. PPS? Nie rozumiem. Konrad? To jak rozszyfrujesz, to daj znać. Pozdrowienia ze Sfornegaci? Gdzie to jest? To w Polsce. Co to Sfornegaci jest? Gdzie w Polsce? Sfornegacie! A, Co to są no i Sfornegacie? jak ty jesteś niesforny. Jak ja taki- Sfornegaci czytam, że to z Norwegii jakieś mniej więcej, no to kurde bele. I teraz bardzo ładna pocztóweczka, śliczna widać. Pozdrowienia od Jacka dla Kamila i nie Kamila ze słonecznych Włoch. Ale ładna pocztówka. I pankejki jadł tutaj. Chociaż nie, to nie Pankakę. ale ładne. No ja będę w piątek robił ten, nie w piątek? W Kakę? przyszłym tygodniu. Nie, będę robił naleśniki z tuńczykiem. Weź schowaj do kieszeni. Naleśniki z tuńczykiem. Przynieś do pracy. Zobaczę. A, jeszcze wracając do tych rowerów. Jak zwykle pan Trek John Burke dobrze w kolory zagrał i udało mu się. Znaczy no, jak zobaczycie, bo w tej chwili możecie sobie odnaleźć na naszej stronie checkpointy generacji trzeciej, no i checkmate'y generacji pierwszej. Jak przyjrzycie sobie kolory, nie ma drugiej firmy, która ładniej gra w kolory. Nie ma, ale ja czekam na czarnego konia na polskim rynku w przyszłym roku. A, będzie coś, co my wiemy od kilku miesięcy, a Polska dowie się o tym za rok. Nie I wiem, to, czy Polska jest gotowa w ogóle na i to. to będziecie wstrząśnięci tym, co polski rynek zobaczy. No zobaczymy. No, Czas pokaże. ale to będzie taka bomba, że te wszystkie treki to pod To sobą pan będzie Burke miał. będzie mógł się uczyć od Polaków. Tak jest. Święty Piotrze, co tam się dzieje? Panie, przybyli Polacy. Znowu? Tak, są niezadowoleni ze swojej historii, mają do was żal. Ale Tomek, a teraz jeszcze musi być najważniejsze. Ty jako zasłużony racingowiec musisz chyba depnąć i dać znać dla YouTube widzów, bo wiadomo, że prawdziwym zawodowcem w Polsce jest tylko jeden człowiek. Tak. Musisz przekazać swoje wrażenia z jazdy, tudzież jakbyśmy nagrywali wrażenia pod są Warszawą, kozackie, to bo musiałbyś dać ja, feedback. Nie, bo jest za duży dla mnie, No. ale ja nawet jak tak jadę i powiem ci, naciskam w te ugniatacze, No. to czujesz, że on tak nie jest miękko, że tak ciśniesz i widzisz, o, 2 obroty i ja od razu odjeżdżam. Ale co trzeba przyznać, to to, że naprawdę jest ładny. No niestety, no pan Burke, John Trek, po tylu latach w branży, Dalej Coś. umie. w kolory, coś się tam nauczył, ale najbrzydszy trek to był chyba kiedyś mój, ten 9.9 z pepitkę taką.
No nie, on na tamte czasy był ładny. No, Wchodził w kanony 9.9 SSL. Ale powiem Ci, że z kolei mój ten checkpoint, on nie jest wysoki, ta główka ramy jest wysoka, bo ja tak czuję, że plecki mam dość komfortowo. że ty się na takim krześle, nie? No trochę. Oj, to osiedzi z pupką i czujesz, jak to wszystko działa, czujesz? Tak, czuję. Kończymy, Tomek, ile kilometrów masz na liczniku? 52,5. O kurde, to jest dużo. Odejmujemy tylko ugniatacze. Ile Żeby moje nie było, ugniatacze? że- 350 moje Że ważą. kasetę. Ile? 9900 z ugniataczami. To teraz Czyli ważymy. bez ugniataczy, Tomek, Tak. to jest 9600 jakieś. masz ten? 9 coś I tam. przypominam tylko, że checkmaty ma pomiar mocy. Tak, i to jest rozmiar ramy L, czyli prawie największy To jaki jest jest. L-ka. No powiedziałem, rozmiar ramy L, A, czyli no mówię, prawie największy no. jaki jest. I co? 8640 z ugniataczami. Teraz tak, na koniec Tyrkanie. Tam ładnie tyrka, 10-10, tego szukamy. a też ładnie. ładnie. I tu jeszcze jest smar fabryczny i one się troszeczkę roztyrkają. Co za piękności masz? Checkmate i checkpoint. Na tego to na pewno naredkę trzeba już. Ten to jest mów jak model. Checkpoint. Wróć. Checkmate, szachmat. No to na tego naredkę sprzedajemy już. Tutaj. Drugi gips. A checkpoint, on mi się podoba, ale wleci tu, no bo nie jest jednak aż tak drogi. Do widzenia, pa. Dzięki, że byliście z nami. Pamiętajcie, dzwonki, lajki, suby, rowery na platformach. Kupcie wszystko. Smary kupcie albo skarpety kupcie. O ty, ja wczoraj sprzedaję, a tu już skarpet nie ma. Nie ma, bo ludzie chcą skarpety. A ktoś domówił je? A nie wiem, ale to są kozackie skarpety. Nogę mam porysowaną. Ja mam dzisiaj jakieś szałoputy z ososa. Pa!